Witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną w studio już na łączach Zoom pan Sebastian Pitoń, którego serdecznie witam. A ja serdecznie witam pana redaktora, bo zawsze rozmowa z panem to jest coś wyjątkowego. Ach, proszę bardzo, bo się czerwienie, a chcę dziś pytać o sprawy bardzo zasadnicze. Zacznę może od takiego z grubej rury pytania. Czy uważa pan, że Polska dziś powinna rozpocząć negocjacje z Rosją? No, z grubej rury, muszę powiedzieć. No ale rozumie pan konteksty tego pytania? To jest przekreślenie całej strategii, całej narracji ruskich onuc, to jest przekreślenie całej narracji e, wysiłku ukraińskiego na tej wojnie, prawda, i naszego niezbędnego tam wsparcia. To jest przekreślenie wszystkiego, co dotąd w przestrzeni publicznej było synonimem polskiego patriotyzmu. No ale czy tak powinniśmy zrobić? Czy nie powinniśmy, i z tym do pana uderzam, czy nie powinniśmy zacząć po prostu rozmów o jakiejś przyszłości z Ukrainą, z Białorusią i z Rosją? No pewnie, że tak. Przecież dyplomacja nie polega na tym, że się rozmawia wyłącznie z ludźmi, których się bardzo lubi. Ja już pomijam ten fakt, że ta nasza rusofobia jest wysterowana na potrzeby wojenne, można powiedzieć, na potrzeby Polski rozumianej jako strefa zgniotu, flanka NATO i tak dalej, na wypadek ewentualnej wojny. No to nastąpiła taka dehumanizacja Rosjan, żeby nam w razie czego łatwiej było się z tymi Rosjanami bić, ale tak naprawdę przecież jak są różnego rodzaju konflikty, nawet najbardziej krwawe, to dyplomaci rozmawiają, tak? Rozmawiają, nawet kiedy jest wojna. A my po prostu nie, absolutnie nie. Nie mamy wojny. Rosja nie ma żadnych terytorialnych w stosunku do nas tutaj roszczeń, czego nie można powiedzieć ani o Ukrainie, ani o Niemczech. A jednak traktujemy Rosję jako po prostu wcielenie szatana, tak? Wcielenie szatana. Ja, panie redaktorze, na początku pojechałbym może tak spokojnie na Słowację, pogadać z panem Fico, z panem Orbanem, potem do Łukaszenki i w czwartej kolejności pojechałem faktycznie do tego Putina, żeby tak nie robić szoku, bo to, wie pan, opinia publiczna... To tak jak wejście do zimnej wody, do zimnego morza, że się wchodzi najpierw po kolana, potem po pas, no i na końcu po szyję. I na końcu po szyję, a potem, prawda, bierzemy za nos i bęc. Putin, nie. Ale nie, bo pan rozumie, że to moje pytanie wydaje się być potwornie mocne, tak? Zestawiając to z tym, co czytamy, z tą propagandą, która nas otacza. Ale z drugiej strony wydaje się być szalenie oczywiste i racjonalne. To może jest dziwne zestawienie, szalenie racjonalne, no, ale niezwykle racjonalne, no bo co się robi w sytuacji, gdy jest jakiś konflikt, prawda? Gdy narasta jakiś problem, który może przecież zakończyć się wojną. W takiej sytuacji wracamy do jakichś rozmów, wracamy do jakiejś szukamy sposobów na zamortyzowanie tego wielkiego wybuchu. I szukamy raczej zbieżności niż rozbieżności, raczej pomysłów na współpracę niż pomysłów, które nas dzielą. No, proszę powiedzieć, czy to nie jest wszystko banał? Tak, ja panu powiem, że w 1941 roku, kiedy wojna pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi, można powiedzieć, że wisiała na włosku, premier Konoe pojechał do Waszyngtonu, mówiąc, o co chodzi, nie chcemy z wami wojny, bo to będzie dla nas katastrofa. Zrobimy wszystko, co każecie, tylko powiedzcie co. No i jak wrócił, no to się okazało, że cesarz i minister wojny mieli jednak plany wojenne, więc premier Konoe został zdymisjonowany i, że tak powiem, te jego dogaduchy no niestety skończyły się nijak. Natomiast to jest oczywiste. No, panie redaktorze, powiedzmy, że ja albo pan jesteśmy w tej chwili albo prezydentem, albo ministrem spraw zagranicznych, czy premierem.
wychodzi na to, że mamy walczyć z Rosją. Przecież to jest proste. Rosja jest potęgą, a wojna będzie dla nas bardzo niedobra. No to jedziemy tam od razu i mówimy, panie Putin, o co chodzi? Dogadajmy się. Może to jest niekonieczne, żebyśmy tutaj robili jakąś wojnę. Może coś poszło nie tak, może ktoś się o coś bez sensu obraził. Nie skazujmy naszych obywateli na mękę wojny, na śmierć w cierpieniach, naszej infrastruktury, tak, którą budowaliśmy za takie pieniądze na to, żeby została po prostu zniszczona po prostu w ogniu walk. Porozmawiajmy, o co chodzi. O co takie naturalne. Może się okazać, że się nie da dogadać, tak? No ale to już po trzech jakichś próbach przynajmniej, a my po prostu w ogóle nie rozmawiamy. Ja chciałem zauważyć, że w 2022 roku pan minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau pojechał do Moskwy, rozmawiał z panem Ławrowem i nawet pan Ławrow go pochwalił, że dobrze mówi po rosyjsku i że w ogóle jest kulturalny. To było w kontekście, że wcześniej, chyba tydzień wcześniej była pani Liz Truss, która była ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, która jest taką kobietą, powiedziałbym, kompletnie nieobeznaną w polityce, więc ona tam wszystko w tej Rosji pomyliła ze wszystkim i wszyscy się z tego bardzo głośno śmiali, więc jak poszedł tam pan nasz profesor, tak czy inaczej Rau, no to on jednak pokazał klasę, tak? Jednak pokazał, że jest cywilizowanym człowiekiem, który mniej więcej się orientuje, jak się nazywają główne miasta w Rosji i takie tam rzeczy. W związku z Ja tym... przypominam, że przy okazji resetu z pierwszej dekady XXI wieku było takie powiedzenie w polskiej dyplomacji. Ono ciągle funkcjonowało. Jeszcze Jerzy Marek Nowakowski go używał, jeszcze profesor Bartoszewski go używał. Ano takie, że jesteśmy tyle warci dla Zachodu, jak dobre stosunki mamy z Moskwą. Dlaczego? No bo możemy, prawda, w jakiś sposób balansować. Możemy tą naszą wartość rozmów i kontaktów pozytywnych w Moskwie wykorzystywać do balansowania między Zachodem a Wschodem, tak? To wydawało się wtedy oczywiste i racjonalne podejście, że właśnie no, powinniśmy Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Pytanie, No kto jest tym prawda, diabłem? No, ja tutaj nie wartościuję, nazwijmy diabłem kogo chcemy, ale ogarek mu się należy, prawda? No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, teraz ale jest taka właśnie narracja. Dobrze, ale z Rosją się nie negocjuje. Prawda? Z Rosją się nie negocjuje, do Rosji się strzela, że im jesteś silniejszy, to jest inna cywilizacja, tym Rosja będzie cię lepiej traktowała i że wszelkie układy z Putinem nie mają sensu. No tak mówią dziś niektórzy polscy dyplomaci, jakby tłumacząc się z tego, bo przypomnijmy, że kilka tygodni temu prezydent Łukaszenka, Białorusin, wystosował pewną ofertę do polskiego rządu, ofertę rozmów o współpracy. I minister Sikorski, zapewne z Donaldem Tuskiem, tę ofertę odrzucili. Nie chcieli z nim w ogóle rozmawiać. No i takie były tłumaczenia, takie same tłumaczenia słyszymy ze strony dyplomatów lub przeszłych dyplomatów Prawa i Sprawiedliwości. Może coś jest w tym na rzeczy. No, cóż mogę powiedzieć? Pozytywne jest to w tym wszystkim, że mimo iż tutaj uznawano Putina za wcielenie zła i wydawało się, że jedyny koniec, jaki może go spotkać, to jakieś powieszenie po jakiejś Norymberce 3-0, tak? Czy coś w ten deseń. No to się okazuje, że nasz najważniejszy sojusznik, Donald Trump, wita go na czerwonym dywanie. Poklepują się. Jadą wspólnie limuzyną. Żadnych jakichś ostracyzmów. A chciałem powiedzieć, że w języku dyplomacji ostracyzmy jednak występują. Pani von der Leyen, kiedy pojechała do Chin całkiem niedawno, to Xi Jinping wysłał po nią autobus.
po czym ją odesłał z powrotem do jej kraju i powiedział, że się z nią nie dogada, tak? W związku z tym Donald Trump też mógłby w jakiś sposób obcesowo potraktować Putina, jednak go tak nie potraktował. Ostatnio miał miejsce Szanghajskiej Organizacji Współpracy, zdaje się, w mieście Tianjin, gdzie Putin był podejmowany z należytymi mu honorami jako przywódca dużego państwa. No i co? No i przybijał tam piąteczkę z Narendrą Modim, z Xi Jinpingiem, z mnóstwem tego rodzaju, no krótko mówiąc jednak, poważnych polityków. Nikt tam się na niego nie obrażał. Ja chciałem tu przypomnieć, że ten list gończy wysłany za Putinem, oskarżający go o zbrodnie wojenne, to te zbrodnie wojenne to polegają na tym, że przyznał obywatelstwo dzieciom, które ewakuował ze strefy wojny. A to były dzieci z Ługańska i Doniecka i to można powiedzieć, że jest taki, nazwijmy to, zależy jak to interpretować. Federacja Rosyjska no, przyjęła te republiki do siebie, więc teoretycznie są to dzieci rosyjskie. No ale można nie uznać tej deklaracji, wtedy są to dzieci faktycznie ukraińskie i one są, wtedy taka zmiana ich obywatelstwa podlega, no, w świetle prawa międzynarodowego jest zbrodnią. No ale to nie jest ciężka zbrodnia w porównaniu na przykład ze zbrodniami pana Netanyahu. A też chciałem zauważyć, że wojna, jaką prowadzi pan Putin, generuje bardzo niski odsetek strat cywilnych, co można byłoby interpretować jako wojnę bardzo humanitarną. Odsetek strat cywilnych poniżej 10%, podczas gdy klasyczne wojny XX i XXI wieku to jest przedział między 40 a 70-80. Najczęściej są... Przypomnijmy, że w czasie wrześniowej kampanii Niemcy zabili, to były 2-3 tygodnie w porywach, Niemcy zabili w intensywnych walkach blisko 100 000 cywili. No właśnie. A tutaj w roku między 2022 a 2025 mówi się o kilkunastu tysiącach maksymalnie cywili. Tak, poza tym... Zbrodnia w Buczy, ja zawsze zadaję to pytanie różnym krytykom i takim no hurra patriotom proukraińskim i pytam się, czy wiecie, ile osób pochłonęła ta hekatomba, ten dramat w Buczy, z którego to powodu przerwano negocjacje pokojowe w Stambule, prawda, z którego to powodu między innymi poza tą sprawą dzieci został oskarżony o zbrodnie wojenne Putin i tak dalej. Ile osób zginęło w Buczy? Pan wie? No ile? No, według różnych źródeł. W Wikipedii jest napisane około 80. Natomiast w innych źródłach, na przykład ONZ-u, początkowo było napisane 30. Mało tego, nie było w źródłach ukraińskich 400 do kilku tysięcy. No tak, tylko że Ukraina nie powołała żadnej komisji międzynarodowej. Wiemy o tych danych, o tej sytuacji tylko ze źródeł ukraińskich i no, poniekąd pośrednio polskich, ale oni też nie mieli pełnego dostępu. No i wiemy to no po prostu z jakichś propagandowych przekazów. Natomiast ONZ nie przeprowadził, tak jak na przykład w Katyniu została powołana przez Rosjan, przez Niemców, bardzo przepraszam, międzynarodowa komisja, prawda? Zresztą była tam też taka międzynarodowa komisja powołana przez Rosjan, ale ona budziła pewne wątpliwości co do składu. Natomiast Niemcy tutaj powołali taką komisję, a i później Rosjanie, komuniści, czyli Sowieci. No i nawet tego rodzaju namiastek czy pewnych standardów w Buczy nie dochowano. A zatem no to są takie wielce dyskusyjne sprawy. Pan Korwin-Mikke za to, że powiedział, że na Wyspie Węży to był fake, ta cała sytuacja tam i Dinach, jak wiadomo, co powiedział ten jeden żołnierz, a później okazało się, że on przeżył ten atak i taki atak w ogóle nie miał miejsca na tą Wyspę Węży, no to za to zniknął z przestrzeni publicznej, prawda? No dosłownie tam kilka dni później okazało się, że to jest fake. No, i dowody
opinia publiczna, tym razem ze strony rosyjskiej, otrzymała, że cała ta Wyspa Węży to jest legenda, którą budowali, tak jak ten nocny mściciel, ten pilot myśliwca, który tam Tak, sobie duch. nad Kijowem. To wszystko były pewne legendy budowane przez ukraińską propagandę wojenną. No ale my to kupujemy, prawda? My jesteśmy w tym nurcie, prawda? Panie redaktorze, ja tutaj sobie Też pozwolę. zbudowani przez te same amerykańskie środki. Ja sobie tutaj pozwolę powiedzieć, że ja chyba jakieś tam 2 tygodnie czy tydzień po tym, po tej sytuacji, jak ta sytuacja z Buczą wyszła, zrobiłem konferencję prasową, na której powiedziałem, że dla mnie to jest ukraińska inscenizacja. Wydaje się, wszystko na to wskazuje, że tak jest faktycznie, natomiast wiem na pewno, bo mam jakby dowody, że tam była taka scena, jak transporter opancerzony strzela do rowerzysty, który sobie jedzie, wyjeżdża z za rogu i teoretycznie strzela. I potem było zdjęcie tego rowerzysty leżącego już. I w prosty sposób udowodniłem, bo przecież można znaleźć to miejsce tam na Google Earth i tak dalej, to nie jest problem, że po prostu on leżał na innym skrzyżowaniu niż na tym, na którym go teoretycznie zabito. Czyli do zdjęcia przeniesiono ciało z rowerem, wątpię. Nie mówiąc o tym, że strzelał do niego transporter z działka 23 mm seriami, a rowerzysta i rower powiedziałbym, wyglądali na nieruchomych, ale no, wydaje mi się, że obrażenia po strzelaniu takim działkiem, no to powinny być jakieś spektakularne troszkę bardziej. W związku z tym, no, ja też nie wierzyłem w to od samego początku, tak, mogę powiedzieć. No ja wejdę w słowo, no bo przecież z powodu tej buczy zerwano te rozmowy stambulskie. Czy jakakolwiek dyplomacja z powodu takiej sytuacji, no ktoś mógł się pomylić, jakiś oddział mógł się zabłąkać, prawda? Tam naprawdę niewiele osób zginęło. No pierwsze informacje były oczywiste. Więc czy jakakolwiek dyplomacja mogłaby przerwać rozmowy pokojowe z takiego powodu? No wie pan, to dla mnie to był oczywisty pretekst. Oczywiście. No właśnie chciałem to powiedzieć, to jest pretekst, ale pan, panie redaktorze, to powiedział, to już Wyrywam się znowu do tablicy. Nie. To jest idealny wniosek, tak. Chciano zerwać okazało się, że tutaj się Ukraińcy z Rosjanami dogadują. Niszczą ten cały interes piękny, wojenny. No i tam Boris Johnson pojechał i moment. My, niestety, jest taka książka pana Parafianowicza, Polska na wojnie, i on tam też opisuje, że polska dyplomacja też tam grała pierwsze skrzypce, żeby te rozmowy zerwać. No bo wiadomo, pokój, prawda, pokój to jest coś, czego chronicznie nie lubimy. Wojna to jest coś fajnego. Pokój to jest jednak wkurza człowieka od razu. No i żeby tak nie było łatwo, no to ktoś powiedział, no jak to uzasadnimy? No i ktoś wymyślił, zróbcie coś takiego, że Rosjanie są źli i wobec ich straszliwego bestialstwa, no nie można z tymi ludźmi gadać. To znaczy, chciałbym też, żeby ta nasza rozmowa nie była jakąś, nie mówię, no nie chcę powiedzieć, nie chcę przesadzić apologią Rosji, żeby jakąś pochwałą dla ich wojskowości, humanitarnej akcji, którą przeprowadzają. Nie, oczywiście Rosjanie prowadzą tą wojnę brutalnie, jak każdą wojnę niestety. Mordują jeńców, na pewno zdarzają się morderstwa na cywilach i to jest na pewno brudna wojna, tak? Natomiast no, jest to wojna, no i to jest wpisane w jej definicję, a te elementy, o których tu mówimy, są po prostu częścią pewnego przekazu propagandowego, który się tworzy na potrzeby budowania opinii publicznej, po prostu. Panie redaktorze, to mi się z panem nie zgodził, bo Amerykanie, kiedy na przykład atakowali Irak, to uderzyli przede wszystkim w infrastrukturę krytyczną, która potem wywołała katastrofę humanitarną i zginęło chyba około 1 milion Irakijczyków. Właśnie ze względu na to, że pierwsze uderzenia szły w wodociągi, w elektrownie, no, wszystkie takie rzeczy, które są niezbędne do życia, tak? Natomiast Rosjanie unikają tego rodzaju działań.
nie sparaliżowali, powiedzmy, życia na Ukrainie, jak widzimy, bo mam takie wrażenie, że oni cały czas widzą w tych Ukraińcach bratni naród. Terytorium, które prędzej czy później będzie przez nich kontrolowane, no to nie chcą go spustoszyć, tak? Amerykanie wiedzieli, że oni przecież tam nigdy w tym Iraku nie będą mieszkać, tak? To nigdy nie będzie 22 stan Stanów Zjednoczonych. Więc mogli tam używać amunicji z zubożonym uranem, przez co potem rodziły się masowo tak, uszkodzone dzieci, tak, zniszczyli całą infrastrukturę. Tak jak mówię, no, czytałem ostatnio o tym, po prostu ta wojna oprócz strat podczas samych działań wojennych wywołała gigantyczną katastrofę humanitarną. I jeśli byśmy traktowali tę katastrofę humanitarną jako straty cywilne, to one tam sięgają chyba 98%, czyli gigantyczne. Musimy już kończyć tą rozmowę. Ja panu nie zaprzeczę. No, musiałem tutaj pewne opinie wyważyć w tej rozmowie, ale chcę, żebyśmy zawiesili ją w tym momencie z takim apelem do naszych widzów o refleksję. Bo może my nie mamy racji, bo może no, ta nasza, wydawałoby się, racjonalna, chłodna dyskusja o tej gorącej wojnie i pewnie niesprawiedliwej, to może ona nie ma sensu, ale warto myśleć, warto łączyć kropki, warto analizować sytuację międzynarodową i ta nasza rozmowa, wbrew wszelkim stereotypom medialnym, do których Państwo macie dostęp bez problemu, no, może Was do czegoś zainspiruje, a jeżeli dowartościujecie nas drobną wpłatą na Buy Coffee, tutaj, jeżeli oglądacie nas poprzez YouTube, no to tutaj na dole jest link do takiej możliwości wsparcia kanału. To będzie nam bardzo miło i to będzie też taka afirmacja tego, co my tutaj, co tu mówimy i tych naszych argumentów. Ja panu bardzo dziękuję. Moim gościem dziś był pan Sebastian Pitoń.